Zaprezentuję Wam przypon, na który będę łowił dzisiaj w nocy i może jutro w nocy na naszej weekendowej zasiadce. Wygląda on w ten sposób. To jest wersja finalna tego przyponu i pokażę Wam, jak go uwiązać. Haczyk Grabber firmy Mikado świetnie sprawdza się do typowych łamańców, do fluorokarbonu. Nie tylko, ale do tego lubię go używać. Do łamańca również fluorokarbon Mikado Territory. Na tą wodę zastosuję 40 mm o wytrzymałości 15 kg. Krótki odcinek fluorokarbonu. Do pierwszej części łamańca. Dobieramy to do warunków panujących nad wodą, do łowiska. Ja będę potrzebował pierwszą część około 10 cm. Haczyk, jak już wcześniej wspomniałem, Grabber. Wykonujemy pętelkę. Przykładamy do trzonka. Pętelka musi być skierowana w kierunku oczka. Zakręcamy, ciężko to będzie pokazać, natomiast jeżeli ktoś już wiązał kiedyś haczyki bądź wiąże do innych metod typu spławik z typową łopatką, to jest to wiązanie ala klasyczna 8, tyle że robimy 2-3 obroty, przekładamy krótszą końcówkę przez pętelkę i zaciskamy. Powstanie nam tak jakby takie wiązanie. Mam nadzieję, że będzie widoczne. W ten sposób. Należy dobrze zacisnąć. Ważne, wszystkie węzły powinniśmy zawsze zaciskać na mokro. Zbędną końcówkę odcinamy. Mamy co prawda tu trudne warunki, ponieważ dzisiaj wieje dość silny wiatr. Prawidłowo końcówkę fluorokarbonu, tą, która nam została, powinniśmy przypalić zapalniczką i ładnie spłaszczyć, żeby nie było czegoś takiego. Zrobię to, ale muszę to zrobić potajemnie ze względu na wiatr i też to będzie trudne. Nie wiem, czy mi się uda. Powiedzmy, że się udało. Kawałeczek jeszcze odstaje, powinniśmy to idealnie spłaszczyć. Przy tych warunkach jest to trudne. Prawidłowo wykonałbym to w namiocie, byłoby prościej. Teraz tak, wcześniej przygotowałem taki włos. Kółeczko łącznikowe, odcinek fluorokarbonu. Tutaj mamy stoperek silikonowy, który będzie blokował przynętę. Nie jest on konieczny, ja go natomiast stosuję. I klasyczna pętelka. Taki włos przekładam przez plecionkę. Przepraszam, przez fluorokarbon, nie plecionkę. Robimy coś na zasadzie klasycznego D-riga. Fluorokarbon przekładamy przez oczko i powstaje nam jakby duża litera D z wcześniej przygotowanym i prezentowanym włosem. I robimy węzeł bez węzła, oplatając dosłownie 4-5 razy, w zupełności to wystarczy. Niektórzy nawet twierdzą, że im mniej, tym lepiej. Tych pętelek tam jest. Tak to wygląda. Tu jest ten włos. Ryba po zacięciu
kulka będzie mogła się przesunąć do samego końca. Dzięki temu będzie na pewno lepiej, haczyk lepiej się wbije w wargę ryby, będzie ją lepiej przytrzymywał. Kulka nie będzie przeszkadzała podczas holu. Tak to wygląda. To jest pierwszy odcinek łamańca. Będziemy potrzebowali krętlika. Niektórzy stosują krętlik z kółeczkiem łącznikowym. Ja zastosuję klasyczny krętlik. Przekładamy fluorokarbon w ten sposób i ja to robię klasyczną pętelką. Staram się zawsze, żeby ta pętelka na końcu była jak najmniejsza. Zaraz zaprezentuję. Pierwsza część naszego łamańca. Tu też jest ważne, żeby te końcówki fluorokarbonu przypalać. Spłaszczona końcówka zabezpiecza przed samoistnym rozwiązaniem się węzła. Spróbujemy to zrobić pomimo wiatru. Ok. Pierwsza część. Druga część łamańca. Kolejny odcinek fluorokarbonu dostosowujemy do takiej długości, jaką potrzebujemy, taki jaki potrzebujemy na łowisku. I ta sama zasada. Do krętlika fluorokarbon musimy dołączyć właśnie tą pętelką. Czyli robimy to samo jak tak to wygląda. Mamy dwie części fluorokarbonu połączone z krętlikiem. W dwóch miejscach jest pętelka. Znów tą krótszą końcówkę odcinamy. Końcóweczkę przypalamy. Tak wygląda łamaniec. I teraz końcówka. Ja robię tutaj klasyczną pętelkę i zakładam rurkę antysplątaniową, ponieważ używam krętlików na szybki montaż. Czyli tego typu krętlików. Kółeczko z jednej strony, z drugiej strony haczyk do szybkiego montażu. Natomiast można też zawiązać klasyczny krętlik i dowiązać do całego zestawu. Tak to wygląda w całości. Mam nadzieję, że przypon Wam się sprawdzi. Naprawdę bardzo dobry przypon. Dzięki bardzo.